Pamiętam, mój kolega ratownik po prostu, jak już poszkodowany wjechał do karetki, ja wszedłem, żeby tam dalej działać, żeby monitory powiesić, on po prostu zwymiotował ze zmęczenia. Byliśmy tak bardzo zmęczeni i zjechaliśmy na stację o 8 rano. No i co? No i chcielibyśmy pojechać do domu, no nie, no. Trzeba było jeszcze umyć karetkę, tak, z krwi i z płynów ustrojowych poszkodowanego. Niektórzy klienci tak mi mówią, że oni jak tylko pomyślą o pracy, to wręcz mają takie, wiesz, somatyczne objawy. Na przykład cynizm to jest coś takiego, czyli wcześniej uwielbiałeś swoich klientów i ludzi, z którymi współpracowałeś i nagle oni zaczynają cię irytować. To obciążenie ilością wyjazdów, następnie ilością godzin i zakresem obowiązków jest bardzo męcząca. Podejrzewam, że z tego powodu też niektórzy ludzie nie wytrzymują. Mówi się dużo o tym work-life balansie, że my tak staramy się oddzielać, że to jest moje życie prywatne, oddzielamy je grubą kreską i tu zaczyna się zawodowe, ale nie zwracamy uwagi na to, że te światy się przenikają. Jak jesteśmy zmęczeni w pracy, to się przekłada później na nasze życie prywatne. Zakładam, że jak wracasz do domu po 24 godzinach, no to raczej nie ma tam siły na zabawę z dziećmi, albo wiesz, przytulenie partnera, albo nawet empatię wobec niego. W przypadku tak jak nas, medyków, którzy pracujemy na żywym tworze, nasze błędy, nasze zmęczenie, nasza frustracja może przełożyć się na pogorszenie dobrostanu pacjenta czy poszkodowanego, a nawet jego śmierć. Więc tutaj szczególnie powinno się dbać o tych ludzi. Chodzą słuchy, że Nie samą pracą człowiek żyje. Ratownik medyczny Marcin Borkowski z ponad 30-letnim stażem w ratownictwie medycznym, ale zaczynałem jako sanitariusz. Natalia Bogdan, ekspertka rynku pracy. W swoim zawodzie widziałem niejednokrotnie wypalenie zawodowe, ale wiem, że jesteś w tej dziedzinie ekspertką, więc chciałbym, żebyś mi powiedziała, z czym to się wiąże. Wypalenie zawodowe to jest taki syndrom chronicznego, psychicznego, emocjonalnego i fizycznego przemęczenia związanego z przewlekłym stresem w pracy. Nic dziwnego, że w swojej pracy widziałeś tyle osób wypalonych zawodowo, bo właśnie wypalenie zawodowe najczęściej dotyka osób, które pracują w tak zwanych zawodach pomocowych, czyli służba zdrowia, zarówno ratownicy medyczni, tak jak ty, ale też lekarze, pielęgniarki, pracownicy społeczni, także policjanci, strażacy, czyli wszystkie takie zawody, w których jest bardzo intensywnie, są długie godziny pracy, jest dużo stresu i dużo też odpowiedzialności i kontaktu z drugim człowiekiem, a wiadomo, to pewnie zaraz potwierdzisz, że nie zawsze ten kontakt z pacjentem, klientem waszym jest łatwy. No muszę się z tobą zgodzić, dlatego że rzeczywiście taka huśtawka emocjonalna, kiedy raz nazywa się nas bohaterami bez peleryny, a innym razem przywiesza się na nas przysłowiowe psy, to rzeczywiście może deprymować i załamywać. No bo rzeczywiście wtedy, kiedy tych wyjazdów było więcej, bo było choróbsko, z którym musieliśmy się zmagać, wiele godzin w pracy, no to bito nam brawo, dostarczano nam jedzenie na stację wyczekiwania. Naprawdę byliśmy wtedy takimi bohaterami. Później minął ten okres i przestaliśmy być tymi bohaterami. To rzeczywiście podcinało nam skrzydła. Chociaż często słyszałam, że właśnie pandemia była takim momentem, kiedy ta praca była bardziej intensywna, no bo z wiadomych względów wasza praca była jeszcze bardziej potrzebna i to był też taki okres, kiedy dużo osób odczuwało mocniej albo nawet często po raz pierwszy to wypalenie zawodowe. Dokładnie tak. Było to zarówno fizycznie obciążające, jak i też psychicznie. Weźmy pod uwagę jazdę całą dobę w kombinezonie. Oczywiście ten kombinezon był ściągany już po przekazaniu pacjenta w szpitalu, ale trzeba było najpierw do niego dojechać. A jeżeli szpitale w Warszawie nie mogłyby nam go przyjąć, bo już były zapchane, musieliśmy jechać do szpitali oddalonych o 100 i więcej kilometrów od Warszawy. Cały czas w tych kombinezonach. Więc człowiek się upocił, człowiek się przemęczył. Pamiętam, jak te gogle, które mieliśmy, mi akurat nie przeszkadzały tak bardzo jak ratownikowi kierowcy, który prowadził auto w tym momencie. Często one parowały. No i do tego jeszcze obciążenie psychiczne, tak? Bo to była naprawdę orka na ugorze. Raz, że trzeba było zadbać o stan pacjenta. Jego saturacja spadała, on się dusił, duże przepływy tlenu, podawanie leków, etc. Ale dojechanie później do szpitala i człowiek już myślał, że jest w ogródku i wita się z gąską, a tu kolejka. Bardzo często zespoły dowoziły butle z tlenem i po prostu były wymieniane, a puste zabierane, bo taki SOR jakby był w tym momencie w ambulansie. Pamiętam taką sytuację, gdzie
kierowca, bo są jeszcze kierowcy niemedyczni w pogotowiu, który po prostu chciał skorzystać z toalety, a nie wolno nam było nigdzie wyjść z tego ambulansu, no to musiał w tym fizelinowym kombinezonie zrobić otwór i załatwić się do butelki. Po ile godzin pracowaliście w pandemii, a ile standardowo pracują ratownicy? W moim przypadku to było co najmniej 350 godzin miesięcznie i więcej. Mój rekord to było 480 godzin i nie wynikało to tylko z tego, że im więcej godzin, tym większa pensja, tylko wynikało z potrzeby chwili. Dla mnie to była sytuacja wojny medycznej. Była choroba, z nią trzeba było walczyć. Było bardzo duże zapotrzebowanie na zespoły i na medyków. Było bardzo dużo pacjentów, więc dlatego tyle czasu poświęcaliśmy. Pamiętam, że ilość ambulansów się zmieniła, była większa, ale personel był w tej samej ilości, więc trzeba było dodatkowe dyżury wziąć, żeby do tych ludzi jeździć. 350 godzin, nawet mówisz, że 400 to jest więcej niż 2 takie standardowe etaty w pracy, w której to jednak napięcie i fizyczne, i psychiczne jest większe. Czasami ludzie nie radzą sobie w pracy w nadgodzinach takich lekkich, w pracy biurowej, a wy i dźwigacie sprzęt i walczycie o ludzkie życie. Nie zawsze udaje się to życie uratować. To musi być obciążające. Ty też doświadczyłeś kiedyś wypalenia zawodowego? W moim przypadku jestem taką jednostką odporną, że wypalenia zawodowego nigdy nie miałem. To moja pasja od samego początku. Nie wiem, z czego to wynika, ale szedłem na przykład na urlop na 2 tygodnie. Mówię w takim normalnym okresie. Nie mówiłem tego żonie, ale już po tygodniu zastanawiałem się, co tam słychać w pogotowiu, co moi koledzy robią, jakie stany obsługują, bo po prostu ten zawód zawsze kochałem. Ale takich osób jak ja też pewnie jest więcej, ale nie tak dużo jak tych, którzy jednak nie wytrzymują tego tempa. Właśnie może coś podpowiesz, jak można przeciwdziałać temu wypaleniu, bo sama świadomość tego, że wiesz, że to może ci grozić, myślę, że już trochę pomaga, ale właśnie co ty robisz inaczej, że ciebie to wypalenie nie dotknęło? W naszym zawodzie i nie tylko medyków, ale strażaków czy policjantów, czy w każdym zawodzie służb, czy to mundurowych, są 3 takie bezpieczniki, jak to mówią, żeby człowiek nie zwariował. Jednym z nich jest alkohol i ucieczka w jakieś używki. Drugim to jest na krótką metę, tak tylko jest. pomaga. Drugim to jest agresja wobec rodziny i otoczenia, a trzecim specyficzne poczucie humoru. I ja miałem właśnie ten trzeci bezpiecznik, który powodował to, że nie wariowałem przez to, że było dużo pracy, było dużo obciążenie, było dużo niesprawiedliwości, z którymi się człowiek spotykał, wobec nawet tych, których ratowałem. Oni byli też czasami wobec nas agresywni, nie tylko słownie, ale tak samo wręcz. Więc poczucie humoru pomogło mi to przetrwać. Ja generalnie, jeśli chodzi o te 2 rzeczy, o których wspomniałem, nie mam z tym problemu, bo jestem abstynentem od urodzenia, więc nigdy alkoholu nie piłem. Jeśli chodzi o agresję wobec rodziny, żadnej, olbrzymia miłość, bo właśnie rodzina jest tą odskocznią, która powoduje to, że możemy przyjść i przytulić się i powiedzieć o tych swoich troskach życiowych. To jest bardzo ważne, żeby nie kumulować tego w sobie, tylko żeby się zwierzać. No i teraz kolejna rzecz. Ja pamiętam pierwszy raz, jak w pogotowiu pojawił się gabinet, w którym była pani psycholog i każdy z medyków mógł sobie pójść tam i porozmawiać. To ktokolwiek złapał za tą klamkę i tam wszedł, a któryś z medyków to zobaczył, to od razu było gadanie za jego uszami. Ty, tamten był, słyszałeś? I już robiono takiego wariata z tej osoby, więc ludzie zaczęli szerokim łukiem omijać to miejsce. Na dzień dzisiejszy to się zmieniło. Dzisiaj wizyta u psychologa jest jak wizyta u stomatologa. Stomatolog sprawdzi, które zęby są do wypełnienia, które są ok, które kanałowe leczenie, jakiś poważniejszy zabieg. I podobnie jest z psychologiem. Idziemy, porozmawiamy sobie. Jak ważne jest bycie u tej osoby, świadczy o tym, że sam psycholog czy psychiatra musi mieć superwizję, a więc on sam musi też pójść do kogoś, kto dokona tej analizy tego właśnie terapeuty. Więc zupełnie dzisiaj nie jest już tak demonizowany.
Super, że o tym mówisz, bo jeżeli chodzi o profilaktykę wypalenia zawodowego, ale też przeciwdziałanie, jeżeli już jego doświadczamy, to jest właśnie ta grupa wspierających nas osób. Grupa albo nawet jedna osoba, czy to będzie osoba, którą mamy w domu, ktoś z rodziny, czy partner, czy przyjaciel. To na pewno takie wspierające też środowisko pracy, to jest coś, co może pomóc. Więc tak jak mówisz, jeżeli ktoś się z nas, nie wiem, śmieje, że nawet widzi, że mamy jakieś wyzwania i nie wspiera nas w tym, to może tylko pogłębić ten stan. Więc otaczanie się pozytywnymi ludźmi i prywatnie, i zawodowo, to myślę, że to jest klucz do tego, żeby sobie poradzić z tymi objawami. Dokładnie tak. Też uważam, że powinniśmy zrozumieć swój problem, jaki mamy, a żeby go zrozumieć, nie zawsze pomoże nam w tym, czy nasz umysł, czy też jakieś wypowiedzi rodziny, tylko właśnie fachowiec. Tak jak nie idę do żony, czy do rodziców, żeby mi sprawdzili, czy ja nie mam do kanałowego leczenia zęba, tylko idę do fachowca, tak samo tutaj. To super, że o tym mówisz, bo dzięki temu normalizujesz korzystanie z pomocy fachowców. Tak jak boli nas jakiś narząd, to idziemy po prostu do odpowiedniego lekarza. Tak samo jeżeli mamy jakieś wyzwania natury psychicznej czy emocjonalnej, to warto też skorzystać z pomocy fachowca, bo mamy taką tendencję trochę do samodiagnozowania się i czasami też trochę mylenia pojęć, bo nawet jeżeli mamy jakąś po prostu trudniejszą sytuację w miejscu pracy albo mamy trochę spadek formy, czyli czujemy się gorzej, albo mamy trochę spadek motywacji, to mówimy od razu, że jesteśmy wypaleni, a wypalenie to jednak jest poważna jednostka i warto w takiej sytuacji właśnie nie szukać informacji w internecie albo nawet nie wśród znajomych, którzy nie do końca mają doświadczenie w tym temacie, tylko warto pójść do specjalisty, porozmawiać, powiedzieć jak się czujemy, co nas boli, jakie mamy obawy, może jakie symptomy, żeby to fachowiec też ocenił, czy potrzebujemy po prostu się komuś wygadać i w ten sposób nas wesprzeć, czy może potrzebujemy już dłuższego leczenia, terapii. Czasami jest konieczne nawet skorzystanie z pomocy psychiatry, który pomoże nam też farmakologicznie, jeżeli już to zaburzenie poszło dalej. Myślę, że tutaj warto od razu powiedzieć, jakie są takie symptomy, czyli na co powinniśmy zwrócić uwagę, kiedy powinna nam się zapalić taka czerwona lampka, że to mogą być pierwsze objawy wypalenia. Nie muszą, ale mogą, więc warto zwrócić na to uwagę. Więc na pewno to, jeżeli wcześniej nasza praca bardzo nas cieszyła, tak jak trochę to, o czym ty mówisz, z czego doświadczasz, że ty idziesz do tej pracy z uśmiechem, że cię motywują te działania w czasie pracy, że czujesz, że się rozwijasz w tej pracy i nagle coś się zmienia, czasami stopniowo, bo to zazwyczaj nie jest zmiana z dnia na dzień, ale czujemy, że jednak ta nasza motywacja spada, nie mamy energii, na przykład mimo, że był weekend albo wyjechaliśmy na ten urlop, o którym mówiłeś, a ty wracasz i nadal czujesz się zmęczony, czasami nawet doświadczasz takich fizycznych objawów, typu wiesz, jak myślisz o pracy, to zaczyna cię boleć brzuch albo głowa. Niektórzy klienci tak mi mówią, że oni jak tylko pomyślą o pracy, to wręcz mają takie, wiesz, somatyczne objawy, ale też na przykład cynizm to jest coś takiego, czyli wcześniej uwielbiałeś swoich klientów i ludzi, z którymi współpracowałeś i nagle oni zaczynają cię irytować. Nawet czasami jesteś trochę złośliwy wobec nich. Więc i to jest bardzo istotne, że była ta zmiana, czyli kiedyś było inaczej, a teraz czujesz się po prostu źle w kontekście swojej pracy. I też co istotne, to nie dotyczy innych obszarów twojego życia, bo też nie mylmy wypalenia z depresją, ponieważ kiedy mamy depresję, to zazwyczaj czujemy to zniechęcenie we wszystkich obszarach naszego życia, że nie chce nam się nic, nie chce nam się wstawać z łóżka, właśnie nawet w weekend, a wypalenie zawodowe dotyczy tylko i wyłącznie środowiska zawodowego. No i właśnie nie pomaga nam w tym odpoczynek, bo znowu warto też powiedzieć, żeby nie mylić tego wypalenia zawodowego ze zwykłymi wyzwaniami w życiu codziennym, no bo umówmy się, że każdy, kto pracuje z ludźmi, jakieś wyzwania ma. Czasami mamy trudniejsze relacje z szefem albo trudniejsze sytuacje w pracy, więc jeżeli to jest takie krótkotrwałe i sobie z tym poradzimy, jak z kimś właśnie komuś się wygadamy, jest nam później lepiej, to jest po prostu standardowa, chociaż prawie nieprzyjemna część naszego życia zawodowego. Ale kiedy to się ciągnie, kiedy właśnie te rozmowy nie pomagają, kiedy weekend nam nie pomaga, kiedy odpoczynek nie pomaga, kiedy my czujemy się coraz gorzej, właśnie nie mamy tej energii, nie mamy tej chęci do pracy. Takim bardzo ciekawym symptomem, jednym z pierwszych wypalenia zawodowego jest tak zwana depersonalizacja. To oznacza, że mamy taką znieczulicę,
Trochę myślę, że to w zawodach medycznych czasami możecie czasami słyszeć od kogoś, że coś takiego może doświadczać, że to wszystko już staje się obojętne, że działamy mechanicznie, że nie mamy właśnie takiej empatii, że może z takim zniechęceniem czasami podchodzimy, albo jak ktoś, nie wiem, nawet widzimy, że cierpi to w kontekście waszego zawodu, to bardziej nas to irytuje, że on na przykład okazuje jakieś emocje z tym związane, albo po prostu jakoś werbalizuje to, że źle się czuje, co pewnie jest trochę normalne w takiej sytuacji, to jeżeli takie codzienne sytuacje, które kiedyś były normalne, a dzisiaj nas irytują, to jest taki red flag, który powinien nam dać do myślenia, że może warto pogadać z kimś po prostu i zacząć szukać pomocy. No to jest genialne, co teraz powiedziałaś. Mi przynajmniej uzmysłowiło, że jeżeli mam iść do roboty i wtedy mi się nie chce i się boję i mam negatywne emocje, to mówimy o wypaleniu zawodowym, a jeśli się budzimy i nie chce nam się w ogóle wstać, a to jest weekend i właśnie mieliśmy zaplanowaną wycieczkę z dziećmi w zoo, gdzie powinno się to pozytywnie kojarzyć, to znaczy, że to może być już depresja. To jest fajny taki w tym momencie przykład, który pokazuje, jak to się różni. I ja zauważyłem też i sam na sobie, chociaż jestem medykiem, to o różnego rodzaju tych psychicznych i emocjach i innych jakichś tam zachowaniach zacząłem szukać i w internecie. Do tego jeszcze sztuczna inteligencja da coś podpowie, no i możemy tutaj pójść w ślepy zaułek. Bo ja zauważyłem u siebie coś takiego po wypadku, który miałem i po tym miesiącu śpiączki, później pół roku rehabilitacji, że tego nie było. Ale na przykład oglądałem jakiś program, gdzie była rodzina. Gdzieś na kocyku, gdzieś jakiś tam staw, oni coś tam jedli, śmieli się. I ja raptem czułem w gardle taką kruchę i chciało mi się płakać. Ja mówię, co się dzieje ze mną, tak? Motocykliści, którzy mnie mijali w korku, nie szybko. To sobie taką raptem huśtawkę jak na roller coaster. Pod gardło mi podchodziło serce i z powrotem. Taki niepokój czułem, jak oni przyjeżdżali. I myślałem tak, ojej, oni jadą na motorze, ja też tutaj jechałem na motorze. Ktoś otworzy drzwi, ktoś mi zajedzie drogę. Zresztą jeżdżę do zdarzeń z udziałem motocyklistów. To ja, mówiąc kolokwialnie, pomyślałem, że jestem jakiś psychiczny i mówię, muszę coś z tym zrobić. Poszedłem do psychiatry na wizytę, no i swoje obawy przedstawiłem pani doktor. I powiedziałem, że to ma miejsce po wypadku. No i ona się dowiedziała, że byłem miesiąc w śpiączce, później oczywiście dużo farmakoterapii, żeby mnie w tej śpiączce farmakologicznej utrzymać, później rehabilitacja, człowiek pamiętał pewne rzeczy jak przez mgłę, a niektórych w ogóle, ani dnia wypadku. I ona mi powiedziała, że w moim mózgu stało się coś takiego, że zbiła się szklana kula. I ona się rozbiła na miliony kawałków. I teraz, gdybym ja nie stracił tej przytomności, nie był w tej śpiączce, to zacząłbym tą traumę przepracowywać i z powrotem te okruchy zbierać i z jednej półkuli przesunąć w inny obszar mózgu. I wtedy pozwoliłoby mi to przepracować. A ponieważ ja tego nie mogłem zrobić, bo byłem nieprzytomny, to te szkła rozsypane zostały. I teraz widząc właśnie motocyklistę i ten roller coaster, widząc jakieś sytuacje, że coś się dzieje, że ta rodzina mogła nie mieć ojca, bo ja mogłem zginąć, to spowodowało, że zacząłem być bardzo uczuciowy. I ona mi powiedziała, że trzeba po prostu to przepracować, bo stwierdzono u mnie PTSD. Może ten temat bezpośrednio nie dotyczy wypalenia zawodowego, ale pokazuje bardzo dobrze, jak właśnie, poczułeś, że coś jest nie tak i poszedłeś po pomoc w miarę szybko. Zakładam, że to było... Tak. Ile to czasu minęło, od kiedy to poczułeś, że coś jest nie tak? Poczułem to w momencie, kiedy zacząłem już jeździć do motocyklistów, bo rozpoczął się ten sezon. Poczułem to w momencie, kiedy zacząłem rozumieć, że mogłem zostawić rodzinę, bo miałem tylko 4% szans na przeżycie. Więc pani doktor powiedziała, że bardzo dobrze do niej przyszedłem, bo ja się jej zapytałem, a gdybym nie przyszedł i nie zaczął tego leczyć, czy to PTSD by mogło jakoś ewoluować i w przyszłości być coraz bardziej dla mnie problematyczne. Ona powiedziała, że nie zbierając tej kuli, próbowałbym cały czas przykrywać te emocje adrenaliną wynikającą z wykonywanego zawodu, cały czas balansując na granicy, ale organizm nie jest non-stop maratończykiem. Ja bym w końcu miał 60, 70, 80 lat, a te puzzle nieposkładane by dały znać o sobie. Więc dobrze, że przyszedłem i też widzę tego efekty. Bardzo podobnie jest z wypaleniem zawodowym, to znaczy często osoby, które
czują, że coś jest nie tak, że nie czują się tak dobrze w pracy jak kiedyś, trochę to spychają albo właśnie to spychają na karp jakiś, nie wiem, przemęczenia albo czegoś innego, albo sobie tłumaczą, dobra, jeszcze chwilę wytrzymam, jeszcze tam mam za pół roku urlop, to może po urlopie się tym zajmę. I to tak rośnie, aż eskaluje do takiego poziomu, że nie jesteśmy już w stanie nic z tym zrobić, że już na tą pomoc już będzie za późno i możliwe, że będziemy musieli w ogóle zrezygnować, wycofać się z życia zawodowego na jakiś czas, może w ogóle się przebranżowić, bo już to nasze wypalenie będzie na tyle mocne, że już nie będzie odwrotu, więc na pewno warto, jak tylko coś niepokojącego czujemy, od razu szukać tej pomocy. Być może okaże się, że ta pomoc nie jest konieczna, może to jest właśnie jakieś przejściowe, ale jeżeli potwierdzi nam to specjalista, no to wtedy mamy pewność, że tak rzeczywiście jest, więc unikałabym właśnie domysłów, unikałabym szukania informacji w Google, jak to niektórzy lubią się diagnozować w ten sposób, tylko zawsze warto pójść do fachowca. A powiedz mi jeszcze trochę o tej twojej pracy, bo tak utkwiło mi w głowie to, co powiedziałeś, że pracowałeś nawet prawie 400 godzin. Jak tak sobie liczę, no to jest naprawdę niewyobrażalne obciążenie. Zwłaszcza, że twoja praca jest też trudna nie tylko psychicznie, chociaż chyba to obciążenie jest największe, ale też fizycznie. Przecież się kojarzy, że wy macie te torby, tak, ze sprzętem. Też czasami jest tak, że ten pacjent jest na którymś piętrze i nie ma windy. I trzeba go znieść. Właśnie. Powiedz o takich obciążeniach też tej pracy ratownika. Czego wy doświadczacie takiego trudnego w tej codziennej pracy? Tak jak zauważyłaś, obciążenie fizyczne i psychiczne tutaj ma non-stop miejsce, bo sama praca i dyżur trwa często 24 godziny. No a wiemy, że nie ma czegoś takiego, że przychodzi się, pracuje ze 4 godziny, później ze 2 pośpi, później ze 4 popracuje, ze 3 pośpi. Nie ma takich dyżurów na dzień dzisiejszy, ponieważ system jest bardzo obciążony wyjazdami. Wynika to z różnych aspektów, między innymi tego, do czego ratownicy medyczni byli powoływani i liczyli na to, że będą jeździć, a co napisało jakiś scenariusz życia. I często na dzień dzisiejszy jest to też jeżdżenie do stanów, do których powinien jechać, czy też zadzwonić lekarz pierwszego kontaktu, a nie wysyłać tam ratownika medycznego, bo jak sama nazwa, ten człowiek był powołany do ratowania wypadków, zawałów, zatrzymań krążenia, urazów wszelkiego rodzaju, dźgnięć nożem, pożarów poparzonych, etc. Wszystkie stany nagłe. A tu się okazuje, że wśród tych wyjazdów takich nagłych jest mnóstwo wyjazdów typu nadciśnienie, typu syndrom dnia wczorajszego. Panowie, ogarnijcie mnie jakoś, bo popiłem, nie będę ukrywał. No i teraz my z tym całym sprzętem, jak te wielbłądy, idziemy na te 4. piętro bez windy, żeby komuś pomóc i tak od 7 rano do 7 rano. Pamiętam, że jeżeli dyżur się skończyło po 24 godzinach o 7 rano, to już człowiek był zadowolony, ale bardzo często to była godzina 8, dlatego że dostawało się wyjazd za 10, za 15, 7 i jechało do następnego pacjenta, bo jeszcze zmiany nie było. I w tym momencie ten cały sprzęt, który mamy na sobie, to jest plecak, to jest defibrylator, to jest bardzo często, jeżeli jest to taki stan nagły, to musi być też respirator, deska ortopedyczna, specjalne urządzenie do uciskania klatki piersiowej. A pamiętajmy, że na dzień dzisiejszy sporo zespołów jest dwuosobowych, czyli jest ratownik medyczny kierowca i ratownik medyczny lider. I to wszystko trzeba na górę wnieść, zacząć działać. Oczywiście, jeżeli okazuje się, że to jest nagłe zatrzymanie krążenia i rozpoczynać tą resuscytację, to trzeba dowoływać wsparcie, jeżeli stan jest pozwalający na transport, żeby nam pomogli znosić tą osobę, żeby ją zawieźć do szpitala. Wtedy albo dowołuje się drugi zespół, albo dowołuje się straż pożarną, te służby, które nam pomagają, czy też policjantów. Więc to jest bardzo obciążające. Jeżeli byśmy mieli jeździć do takiego zatrzymania krążenia, do wypadku, do dźgniętego nożem, do porodu i tych wjazdów byłoby 4, kilka na dobę, to człowiek miałby tą siłę, bo by odpoczął w stacji wyczekiwania, uzupełnił sprzęt i pojechał dalej. Ale mnóstwo tych przerw, które między tymi poważnymi stanami jest właśnie wypełniane interną. Jest wypełniane wezwaniami. Ludzie bardzo często przekłamują powody wezwań, żeby wezwać karetkę, a stan tego nie wymaga, więc jedzie się tam. I pamiętam taki dyżur miałem, gdzie całą dobę prawie, bo 23 godziny jeździliśmy do stanów głównie niezagrażających życiu,
a o 6 rano wpłynął wypadek, człowiek pod pociągiem. To miało miejsce na nasypie kolejowym, ale jak na niego wyszliśmy z kolegą, to okazało się, że hen daleko ten pociąg dopiero jego tył stoi. Więc z całym tym sprzętem, z deską ortopedyczną, tym tłuczniem, który jest na torach, który jest niewygodny, szliśmy ze 400 metrów do tego pociągu i co się okazało, że ten człowiek jeszcze nie był na tyle pociągu, ani na jego środku, tylko pod lokomotywą z przodu, więc dodatkowo jeszcze długość składu. Na szczęście dla tego człowieka on żył, więc weszliśmy pod ten pociąg, zaczęliśmy mu udzielać pomocy. Dojechała do nas straż pożarna, tam nie można było bliżej podjechać, bo to były takie bezdroża. Więc jak go wydobyliśmy spod tego pociągu, to na tej desce nie szliśmy oczywiście przy saporcie strażaków, ale my dalej tym ciężkim sprzętem po 10 kg szliśmy z powrotem do ambulansu. I pamiętam, że mój kolega ratownik po prostu jak już poszkodowany wjechał do karetki, ja wszedłem, żeby tam dalej działać, żeby monitory powiesić, on po prostu zwymiotował ze zmęczenia. Byliśmy tak bardzo zmęczeni i zjechaliśmy na stację o 8 rano. No i co? No i chcielibyśmy pojechać do domu, no nie, trzeba było jeszcze umyć karetkę, tak, z krwi i z płynów ustrojowych poszkodowanego, no bo to też do nas należy. Czyli można powiedzieć, że to obciążenie ilością wyjazdów, następnie ilością godzin i zakresem obowiązków jest bardzo męcząca. Podejrzewam, że z tego powodu też niektórzy ludzie nie wytrzymują. Przykłady, które dajesz, to są takie przykłady ekstremalne z życia zawodowego, ale tak od razu sobie to odnoszę trochę do innych branż, jak ważne jest nie tylko ta nasza samoświadomość, co czujemy, jeżeli mamy jakieś symptomy, to reagowanie, tylko też to, jak reaguje, jaki jest system, jaka jest kultura pracy, jak też mogę powiedzieć szef czy organizacja też tą pracą steruje, jak ją ustawia. Właśnie czy daje jakieś takie odciążenia dla tych pracowników codziennej pracy, które mogą chociaż trochę im pomóc. Mam trochę wrażenie z tego, co mówisz, że no i rodzaj pracy, i charakter pracy nie pomaga, trochę i ci pacjenci nie pomagają. To może zaraz też do tego przejdziemy, bo mówisz o tym, że oni często wzywają nieuzasadnienie was, więc tak naprawdę no de facto marnują i wasz czas, waszą energię, którą moglibyście poświęcić na trudne rzeczywiście przypadki. Jestem to po części w stanie zrozumieć, no bo pewnie, wiesz, czasami nie wiemy, co się z nami dzieje, czujemy niepokój, że coś jest nie tak i wiesz, może czasami ktoś nie zadzwoni i coś rzeczywiście poważnego mu się stanie. A tu nie chodzi o to, żeby zostawić ludzi bez pomocy medycznej. To zupełnie nie o to chodzi. Pamiętajmy, że pogotowie ratunkowe nie jest jedyną instytucją do ratowania ludzi albo do dbania o nich dobrostan i zdrowie. Czyli gdzie powinniśmy się zgłosić? Jeżeli coś jest takiego, wiesz, że wiemy, że nic poważnego się nie dzieje, ale potrzebujemy pomocy, to co najlepiej zrobić? W normalnych warunkach są różnego rodzaju instytucje, które tą pomoc dadzą. I na przykład ktoś, kto ma wiele lat nadciśnienie, jest prowadzony przez lekarza X czy Y. I taki lekarz ma pod sobą iluś swoich pacjentów, bardzo dobrze ich zna, bo oni bywają u niego w przychodni. On czasami jako lekarz pierwszego kontaktu bywa u nich w domu, szczególnie jak są niechodzący czy obłożnie chorzy. I w tym momencie on ich zna. I wie, że jak pani X zadzwoni i powie, panie doktorze, bo ja zmierzyłam ciśnienie, mam takie i takie i mnie głowa boli, to on mówi, to pani weźmie tą tabletkę, którą pani przepisałem całą i za godzinę zmierzy ciśnienie i do mnie zadzwoni jeszcze raz. I ona dzwoni i mówi, panie doktorze, już mnie głowa nie boli, ciśnienie się unormowało. I fajnie. I tam nie trzeba wysyłać ratowników medycznych karetką, którzy zmierzą ciśnienie na miejscu, dadzą leki, obniżą to ciśnienie i powiedzą sayonara i wyjeżdżają. Bo ta karetka w tym czasie, jak ja miałem przy sobie radio i słyszałem, że pali się 2 ulice obok i właśnie matka z ojcem i dzieckiem wyskoczyli przez okno, z czego dziecko na szczęście rajstopami się zaczepiło o taki metalowy haczyk do donicy, i nie spadło, ale niestety matka z ojcem tak. A ja siedzę i leczę nadciśnienie i ktoś by powiedział, to powinienem rzucić te plecaki, złapać i wybiec i lecieć ratować. Nie, bo system mnie już zadysponował i ja muszę, żeby wyjść, dokonać procedury, bo nawet nie mogę zamknąć tego wyjazdu. Ale też były sytuacje, gdzie jechałem ambulansem i obok nas było zdarzenie i wołane były wolne zespoły. Ja nie mogłem do tego zdarzenia dojechać, bo w tym momencie jeżeli pacjent by przez okno zobaczył tę tragedię, ten straszny widok, mógłby doznać traumy i potem rościć, że został narażony na taki straszny widok. Ale te niespełnione oczekiwania, jedno,
2, wyjazdy, które powinien realizować ktoś inny, tak? Ci wspomnieni lekarze, którzy znają swoich pacjentów, mogą gro wezwań załatwić przez telefon, tak? Na takiej zasadzie. Więc to wszystko spowodowało to, że stali się po prostu zgorzkniali tym wszystkim. Co wiąże się z wypaleniem zawodowym. Tak jak wspomniałaś, zaczęli być nieczuli na stan pacjenta, zaczęli być czasami złośliwi dla tych pacjentów, no bo ktoś 2 wyjazdy wcześniej ich zmieszał z błotem, a oni potem musieli się uśmiechać, no bo wiemy, jaka dzisiaj poprawność polityczna istnieje. Musisz być banan, a wiesz dobrze o tym, że te wszystkie rzeczy, o których wspomniałem, gdzieś tam z tyłu głowy są i drażnią. To, o czym mówisz, czyli właśnie taka frustracja, poczucie niesprawiedliwości, ale też niedocenienia, także tego finansowego, to są takie 3 faktory, które mocno sprzyjają wypaleniu. Więc to, o czym mówisz, to no, praktycznie wszystkie przesłanki wypalenia zawodowego w waszej pracy są. Kiedyś też się mówiło, że wypalenie zawodowe jest raczej u takich długoletnich pracowników, że oni już przez tyle lat właśnie frustracji, robienia ciągle podobnych rzeczy, może też właśnie doświadczenia trudnych sytuacji, dużo stresogennych sytuacji i tych nadmiernych godzin pracy, ale słyszałam, że teraz sporo też młodszych osób, takich młodszych stażem, też doświadcza wypalenia. Spotkałeś się z czymś takim? Spotkałem się z zachowaniami właśnie różnymi w ten sposób, że co innego powiedziano tym osobom w szkołach, nabito im głowę jakimiś rzeczywiście innymi jakimiś tam informacjami o pogotowiu, czy o pracy w ratownictwie, czy w ochronie zdrowia, a potem się okazywało, że zupełnie to inaczej wygląda, ale to można powiedzieć o większości zakładów pracy, gdzie, jak to mówią, teoria nie ma się jak do praktyki, ale tutaj szczególnie jest to niebezpieczne, no bo jeżeli jesteśmy w jakimś zakładzie, który coś tam nie wiem, produkuje, a na przykład zaczyna coś źle malować, no to najwyżej ktoś, kto ma jakąś najwyższą tam kontrolę, komórkę, zobaczy, że źle maluje, no i tam go zmienią z tego stanowiska. Ale w przypadku tak jak nas, medyków, którzy pracujemy na żywym tworze, nasze błędy, nasze zmęczenie, nasza frustracja może przełożyć się na pogorszenie dobrostanu pacjenta czy poszkodowanego, a nawet jego śmierć. Więc tutaj szczególnie powinno się dbać o tych ludzi. Poruszyłeś też bardzo ważną kwestię tego, że to wypalenie zawodowe nie dotyczy tylko nas. Oczywiście my w tej sytuacji czujemy się źle, to wpływa też na nasze życie pewnie prywatne, ale co ważne, że to też wpływa właśnie na inne wszystkie dziedziny życia, także na naszą efektywność w pracy. Więc to nie jest tak, że konsekwencją wypalenia zawodowego jest tylko to, że to dotyka tego człowieka, który jest wypalony, tylko zwłaszcza w takich zawodach, w których pomagacie ludziom, w których ratujecie ludzkie życia, czy chociażby zdrowie, no to właśnie taki spadek efektywności, takie gorsze podejście do tego pacjenta może skutkować z tym, że coś przegapimy, bo będziemy już mieli w sobie taką trochę złość i na system, i na tą niesprawiedliwość, i na to poczucie niedocenienia. Może ktoś przez to ucierpieć. Mówi się dużo o tym work-life balansie, że my tak staramy się oddzielać, że to jest moje życie prywatne, oddzielamy je grubą kreską i tu zaczyna się zawodowe, ale nie zwracamy uwagi na to, że te światy się przenikają, że to jak jesteśmy zmęczeni w pracy, to się przekłada później na nasze życie prywatne, bo jak wracamy do domu, zakładam, że jak wracasz do domu po 24 godzinach, no to raczej nie ma tam siły na zabawę z dziećmi, albo przytulenie partnera, albo nawet empatię wobec niego. Właśnie jak nie znajdziemy takiego wentylu, żeby te emocje negatywne rozładować, żeby sobie z tymi negatywnymi sytuacjami jakoś poradzić, chociażby sportem, tak to mi przychodzi do głowy, właśnie rozmową z kimś bliskim, czy ze specjalistą, jeżeli mamy taką możliwość, no to będziemy z tym sami, będziemy tylko w to głębiej wchodzić, więc myślę, że może ty masz jakieś takie swoje sposoby na to, jak odreagować, no bo jakby ilość stresujących sytuacji w twojej branży jest tak ekstremalnie duża, no człowiek raz zobaczy coś takiego, jakiś wypadek na przykład i to w nim zostaje i później mu wracają w nocy te obrazy, a ty to widzisz kilka razy dziennie. Masz jakieś takie swoje sposoby na to, jak odreagować te negatywne emocje? Tak, dla mnie jest właśnie wspomniana rodzina. Mam 2-letnią córeczkę i 6-letniego synka. Aczkolwiek, bo
troszeczkę inaczej staram ich wychowywać. Nie z bajkami i telefonem bo uważam, że dawanie dziecku małemu telefonu, który cały czas już malutki, 2 lata, a scrolluje, to jest dawanie odbezpieczonego pistoletu do rączki. Nie wolno tego robić. Ja mam taki sposób, że jak mam dyżur z dziećmi, bo żona jest na przykład na dyżurze w szpitalu, to 13 godzin oni są pod moją jurysdykcją. I co? Do lasu. Ponieważ mam blisko las, no to zasuwamy do lasu. I to jest dla mnie takie katarzis, takie oczyszczenie z tych wszystkich trosk. No bo przecież jeżeli ten chłopiec niestety na Jagiellońskiej, co go tramwaj pociągnął za nóżkę, co roztrzaskało mu główkę i zginął na miejscu, 4-letni chłopiec. On miał wtedy tyle samo lat, co mój synek wtedy. I to była olbrzymia tragedia. I takie rzeczy w głowie zostają. Ja akurat tam nie byłem, bo właśnie miałem dyżur z dziećmi, byłem w domu, ale strażak, który tam był, właśnie PTSD złapał po tym zdarzeniu, no bo człowiek sobie wyobraża, że to mogło być jego potomstwo. Olbrzymia tragedia. Więc w ten sposób uważam, że im więcej czasu poświęcę swoim dzieciom, tym to się później mi zwróci w postaci ich miłości. I to pomaga, to na pewno jest ważne dla nich i tak jak dobrze wspomniałeś, że to jest twój taki sposób na to, żeby odreagować, żeby mieć tą taką swoją drugą nogę, w której możesz nie myśleć o pracy, a przynajmniej nie myśleć tak intensywnie. Więc myślę, że warto, żeby każdy znalazł coś swojego, bo oczywiście no, nie każdy ma rodzinę jeszcze albo nigdy nie zdecyduje się na założenie jej, ale żeby każdy znalazł coś takiego swojego, bo właśnie to znalezienie, takie rozgraniczenie trochę, znalezienie tego work-life balansu w życiu to jest najlepsza chyba profilaktyka tego wypalenia. Czyli znalezienie takiej metody swojej, która pomoże nam odreagować. Każdy ma coś innego, tylko ważne, żeby to zidentyfikować, znaleźć coś takiego, no i żeby to było konstruktywne, nie? A nie takie na krótką metę właśnie jakieś używki czy tego typu rzeczy, no bo to jest jakby najszybsze, najprostsze, ale na dłuższą metę to wcale nam nie pomaga, tylko wręcz pogłębia pewne stany. No dokładnie tak. Ja uważam właśnie, że żelazo ostrzy się żelazem, a człowiek człowieka, tak? Jakiś tam sposób opracowuje i najlepszym sposobem jest właśnie szukanie pomocy u drugiej osoby, ale no dobrze wiemy, że dzisiaj co się dzieje. Zarówno social media powodują to, że mamy 400-500 znajomych, a jak dzieje się problem, to nikt z nich nie reaguje. Pamiętam taką sytuację, że przy La Plai nad Wisłą leżała upita dziewczyna i wezwano pogotowie. Młoda dziewczyna po prostu już pełnoletnia, ale młodziutka, która no nie można było jej zabrać do szpitala, bo nie było wskazań, a nie można było jej zostawić, bo była za bardzo pijana i trzeba było ją wywieźć na izbę wytrzeźwień. Nie chcieliśmy tego robić, więc pytamy się jej, bo ma jakieś tam social media, czy ma przyjaciół. Tak, mam 400, żeby ktoś ją odebrał, bo ona była spoza Warszawy, rodzice nie mogli odebrać, a z Warszawy miała znajomych. I dzwoniliśmy, kontaktowaliśmy się z tymi ludźmi i jeden mówił, że to, drugi tamto, siamto i nikt nie chciał tej dziewczyny odebrać i chcąc, nie chcąc musiała pojechać do Sodonu, stołecznego ośrodka dla osób nieszczęśliwych. No to jest też traumatyczne przeżycie, ale tak, trzeba po prostu było zrobić, bo nie nadawała się, nie trzymała równowagi, mogłaby sobie coś zrobić i zagrozić życiu. Więc pokazuje to, że dzisiaj trudno jest znaleźć przyjaciela, przyjaciółkę. Mało tego, jest tak, że wydaje nam się, że to jest nasz przyjaciel, przyjaciółka, a to jak mówią, nóż w plecy nam wsadziła czy wsadził, bo się okazuje, że jakieś tam nasze tajemnice, którymi się zwierzyliśmy, zostały wydane. Dzisiaj ludzie są jak owce bez pasterza. Boją się tak naprawdę przed kimś otworzyć, że nie zostaną przypadkiem wyśmiani, zdradzeni, czy w jakikolwiek sposób nie zawiodą się na tej osobie. Dlatego wracając tutaj do tej rozmowy, doceniajmy kontakty rodzinne, bo jednak mama, tata, no nie zawsze jest okej, tak? No bo są też i rodziny z deficytem jakimś, jakiś alkoholizm jest, czy jakiś inny problem, przemoc, no to tam nie znajdziemy tej pomocy. Ale bardzo często to jest najlepszy kumpel, najlepsza koleżanka, albo ten właśnie wspomniany terapeuta, żeby sobie pójść i pogadać z nim. Są telefony zaufania. Nie trzeba mieć pieniędzy, bo ktoś powie, tak, ja nie mam 200 zł, żeby iść. Zadzwoń na ten telefon i pogadaj. To już troszeczkę rozładuje te negatywne emocje, bo tam są naprawdę fachowcy, a pozwoli nawet przed najgorszym, niekiedy dzieje się.
Tak, to dobrze, że o tym mówisz, że właśnie do tego, żeby zapobiegać albo radzić sobie z tymi wyzwaniami, nie trzeba mieć bardzo wysokich, dużych środków, bo są te telefony zaufania, które są zupełnie bezpłatne. Tak, co mi przychodzi do głowy, to czasami może też nawet powiedzenie swojemu szefowi, w twoim systemie pewnie to będzie trudne, ale tak sobie przychodzi mi do głowy praca w innym kontekście zawodowym, kiedy czujemy, że tej pracy jest za dużo, że tego stresu jest za dużo, że sobie nie radzimy, a czasami nie powiemy o tym nikomu, tylko sobie sami próbujemy, jeszcze dokładamy, dobra, jeszcze zostanę godzinę dłużej w pracy, jeszcze dam radę tydzień tak przeciągnąć i okazuje się, że na koniec dnia nie dajemy wcale rady, więc czasami nawet powiedzenie szefowi czy koleżance z pracy, że po prostu czujemy, że to jest za dużo zadań, że nie dajemy rady sobie z tą presją, to sprawi, że ktoś zauważy w ogóle nasz problem, no bo jak będziemy to tłumić wszystko w sobie, no to nie jest do końca rozwiązanie. Tak na zakończenie powiedz swojego ekstremalnego doświadczenia, no bo myślę, że można jego tak nazwać, bo jak tak sobie analizuję twoją pracę, no to praktycznie wszystkie czynniki takie stresogenne i potencjalnie wypaleniowe w twojej pracy są, a mimo to po tylu latach, 30 paru w branży, nie wypaliłeś się. Co byś doradził innym osobom, może zaczynającym swoją karierę zawodową, o co warto zadbać, żeby się nie wypalić, niezależnie od tego, co robimy? Pierwsza podstawowa rzecz to, co często ludzie robią, pisząc w moich social mediach. Borkoś chce iść na studia ratownictwa medycznego czy pielęgnarskie. Co byś mi powiedział? Co byś mi doradził? A więc porozmawianie już z kimś, kto wszedł z butami w to środowisko i powiedział, jak naprawdę jest. Czyli trzeba takiej osobie powiedzieć, że tam finansowych kokosów na początku nie zbije. Jeździć nie będzie tylko do katastrof i grzybów atomowych na horyzoncie, tylko to będą też wyjazdy, które niekoniecznie mają coś wspólnego z takim ekstremalnym ratownictwem, żeby się na to nastawił, ale co? Tam, gdzie coś się dzieje i trzeba podejmować decyzje w ułamkach sekundy, stany nagłe, gdzie musimy wiedzieć, jakie leki podać, na przykład resuscytację dziecka. Pamiętam ostatnią, jeszcze jak pracowałem w systemie wcześniaka, 2,5 kg dzieciak zatrzymał się krążeniowo, to były bliźniaki. Jak przyszedłem, to ojciec wykonywał polecenia dyspozytorki, uciskał klatkę piersiową. No i ja musiałem to dziecko przejąć, zaintubować, założyć w kucie i przeliczyć dawki leków, żeby ratować to dzieciaka. Ten dzieciak został odratowany. To wtedy zoomujemy się na tym stanie nagłym. Ale jak jedziemy 10 wyjazdów do nadciśnienia, przepitego, bóli nogi, pozmyślanych chorób, to postarajmy się wtedy wpleść w to jakiś aspekt humorystyczny, żeby po prostu czerpać radość z bycia w towarzystwie drugiego na zespole, czy drugiego, trzeciego. Ja tak miałem, że budowałem królestwo na własnym zespole. Z moim kolegą, z którym ostatnio jeździłem, po prostu my sobie żartowaliśmy, rozmawialiśmy. On mówił, na przykład on bardzo kochał robienie jakichś tam przetworów mięsnych. Ja znów miałem tam inne jakieś pasje, na przykład mnie też pasją jest strzelanie, więc tam rozmawialiśmy o tym i tak budowaliśmy. Szliśmy oczywiście do pani i co jeszcze bardzo ważne, mówiłem do każdego młodego ratownika przed wyjściem, jak brał kartę i patrzył, kurczę, znów jadę tam do bólu brzucha. A ja mówię tak, słuchaj, po co już się denerwujesz? Jedź na miejsce i zobacz, co się dzieje. Jeżeli nie jest to stan nagły, no to już sobie zaoszczędziłeś ileś czasu denerwowania się wcześniej. A po co się denerwować teraz? A potem wracasz mi z tego wyjazdu, gdzie denerwowałeś się, że głupi ból brzucha, ale nawet nie wiedziałeś, że to była maska brzuszna zawału i pacjent był we wstrząsie kardiogennym, bo przyjechałeś, mówisz, człowieku, jakiego mieliśmy pacjenta w ciężkim stanie, tam to daliśmy, bo to była maska brzuszna zawału. Czyli warto było tam pojechać, czy potrzebni tam byliśmy? Tak, byliśmy potrzebni. Ja mówię, no widzisz, a teraz dojazd trwa 15 minut, a ty się 15 minut już żołądkujesz, bez sensu. Wchodzisz na górę, okazuje się, że stan nagły. I potem wracasz uskrzydlony, że pomogłeś. Z góry negatywnie. Nie nastawiamy się z góry negatywnie. A jak powiedziałem na górze i znamy panią X czy panią Y, że lubi wzywać, no to w tym momencie musimy to przekuć w jakiś sposób na humor. Sam do pacjentów często żartowałem i to też rozluźniało te negatywne emocje u pacjenta i też u nas. I co jeszcze? Możemy potraktować to, bo nie każdy pacjent pozwala się zawieźć do szpitala, a trzeba mu dać jakieś leki obniżające ciśnienie, no to te 15-20 minut, pół godziny czekamy, aż one zaczną działać. To ten moment, kiedy tam jesteśmy,
odpocznijmy, po prostu usiądźmy, nie sterczmy po prostu w miejscu. Szukajmy też sposobów na to, żeby nie doszło do samowyniszczenia. I świetny jest ten pomysł na to, żeby wcześniej porozmawiać z kimś, kto taką pracę wykonuje, żeby ktoś nam szczerze powiedział, Tak. bo z pracodawcami to bywa różnie, nie? Czasami obiecują za te góry, a czasami obiecują za te góry, czy w ogłoszeniach o pracy, czy na rozmowach kwalifikacyjnych, no bo wiadomo, że zależy im na tym, żeby pozyskać pracownika, a później okazuje się, że jednak ta praca trochę inaczej wygląda niż obiecywano i to rodzi frustrację. Te frustracje w dłuższej perspektywie też prowadzą do wypalenia, więc warto pogadać z kimś, kto już taką pracę wykonuje, kto nam powie bez malowania trawy na zielono, nie? Jak Dokładnie. to rzeczywiście wygląda, jakie są cienie i blaski, jak to zaakceptujesz, już tak wiesz, zgodzisz się z tym, że okej, na tym etapie mojego życia albo docelowo chcę to robić, to mi nie przeszkadza, to jest wtedy w porządku. I taka druga rzecz przychodzi mi do głowy, że czasami to wypalenie albo taka niechęć do naszej pracy wynika z tego, że my jesteśmy niedopasowani do tego, co robimy. To znaczy, że nie mamy predyspozycji po prostu do pracy w danym zawodzie, że ktoś nam kiedyś powiedział, bo nie wiem, na przykład nasz rodzic coś takiego wykonywał taką pracę, więc my tak z dziada, pradziada idziemy w tym samym kierunku. Albo ktoś nam powiedział, że w tej pracy to się dobrze zarabia, to idź na takie studia albo na takie sobie zrób szkolenie i będzie fajnie. Tymczasem realizujemy wizję nie naszą na życie i robimy coś, co po prostu nie jest zgodne z nami. I to też sprzyja takiej niechęci pracy i potencjalnemu wypaleniu, no bo jeżeli właśnie tak jak w twoim zawodzie pracujemy na co dzień z ludźmi, a tak de facto nie lubimy ludzi, jesteśmy bardziej zamknięci w sobie i lepiej byśmy się odnaleźli w pracy jakiegoś, nie wiem, analityka, czy nawet w ratownictwie, gdzieś tam po prostu w administracji, to też chyba ważne takie, nie? Żeby robić to, co jest zgodne z nami. Tak, ale to trzeba ustalić już wcześniej, bo jak 3 lata spędzimy na późno. studiowaniu ratownictwa, to później już siłą rozpędu, dobra, już zostanę tutaj, bo co teraz na studia ekonomiczne znów? Tak, więc tutaj przychodzi mi do głowy, jak ważna jest rola też doradców zawodowych, żeby takie osoby były w szkołach już na etapie edukacji. Myślę, ktoś, do kogo możemy pójść i pogadać, dobra, w czym ja jestem w ogóle dobry, ktoś taki, kto wyciągnie z nas ten potencjał i powie, jakie są drogi, jakby które zawody są dla nas okej, a w których totalnie się nie odnajdziemy. Czasami ktoś jak spojrzy z boku i nam doradzi, to może być po prostu cenniejsze, no bo wiadomo, że jak decydujemy o swojej przyszłej karierze i edukacji, to często jesteśmy młodzi i no nie wiemy w ogóle, jakie są opcje, nie mamy takiej samoświadomości jeszcze i czasami nam się poszczęści i trafimy rzeczywiście do pracy, w której się spełniamy, no a czasami jest wręcz przeciwnie i właśnie zasilamy niestety to grono osób wypalonych. Bardzo ci dziękuję za super rozmowę. Myślę, że to, Dziękuję. o czym opowiadałeś na takim ekstremalnym przykładzie pracy ratownika zawodowego, można przenieść spokojnie też na inne branże i wielu z naszych słuchaczy wyniesie dużo inspiracji i wiedzy w tym zakresie. Jestem przekonany, a was zachęcam, kochani, żebyście podzielili się swoimi doświadczeniami, czy przypadkiem was nie spotkało wypalenie zawodowe, a jeśli tak, to jak ono się objawiało i czy sobie z nim poradziliście. Dajcie koniecznie znać.